Kiedyś, dawno temu myślałem, że żeby coś sobie złamać, trzeba doznać urazu. Ale nie. Okazuje się, że do złamania może dojść bez urazu. Możesz być super sprawny, aktywny i nagle, ni stąd, ni zowąd, noga ci się łamie. Jak to możliwe? Powiem zaraz po intro. Witam Cię bardzo serdecznie w 54. odcinku podcastu Ortopedia Moja Pasja. Ja nazywam się Michał Dringa, jestem ortopedą, a w podcaście omawiam problemy ortopedyczne, pokazuję jak pracuję, czym kieruję się proponując konkretny sposób leczenia oraz jakie są jego alternatywy i możliwe powikłania. Jeśli interesujesz się ortopedią, szukasz rozwiązania swojego problemu po urazie lub uczysz się ortopedii, koniecznie wysłuchaj tej audycji. Kiedy weźmie się kawałek metalowego pręta i zacznie się go wyginać w tym samym miejscu, to z czasem pręt w tym miejscu złamie się. Wyobraźcie sobie, że nasze kości zachowują się podobnie jak taki pręt. Jeśli wystarczająco długo i intensywnie uginamy kość w identyczny sposób, w końcu może dojść do złamania. Takie złamanie nazywamy złamaniem zmęczeniowym. Różnica jest tylko taka, że pręt nie potrafi się sam naprawić w trakcie wyginania, natomiast nasza kość, regularnie nadłamywana, cały czas goi się. Jednak jeśli intensywność wyginania i uszkadzania jest większa niż zdolność regeneracji kości, dochodzi do złamania zmęczeniowego. Stress fracture, bo taka jest angielska nazwa tych złamań, pojawiają się najczęściej w obrębie obciążanych kończyn dolnych, ale są również liczne wyjątki. A pewne dyscypliny sportowe predysponują do występowania patologii. Reguła jest jedna. Mikrouraz musi się regularnie i często powtarzać. I tak, u biegaczy długodystansowych mogą złamać się kości śródstopia, ale również kość piszczelowa, szyjka kości udowej, czy nawet gałęzie kości łonowej w obrębie miednicy. Podobnie będzie u koszykarzy i pewnie piłkarzy, bo oni też czasem biegają, chociaż nie zawsze, jak obserwujemy właśnie w czasie Mundialu 2022. Tenisista może doprowadzić do złamania pięty, ale również co gorsza do złamania łuków w obrębie kręgów kręgosłupa. Bardzo ciekawe, co? Gimnastyk podpierający się na rękach dozna oczywiście złamania zmęczeniowego w obrębie nadgarstka. Tancerz, znów stopa i kręgosłup. I teraz uwaga, wioślarz. Co może złamać sobie wioślarz? Wioślarz może doprowadzić do złamania zmęczeniowego żebra. Dalej, nawet rekrut wojskowy, który właśnie nie był specjalnie aktywny i nagle zaczyna dużo chodzić w pełnym rysztunku i nie dostaje czasu na odpoczynek i regenerację, doprowadza do złamań zazwyczaj w obrębie stopy. Jakie są oprócz konkretnych dyscyplin sportowych inne czynniki ryzyka sprzyjające występowaniu złamania zmęczeniowego? Otóż możemy je podzielić na zewnętrzne, czyli takie środowiskowe, oraz wewnętrzne, czyli zależne od naszego ciała, naszej budowy ciała. Najpierw w takim razie może o tych zewnętrznych powiem. Na pierwszym miejscu wymienię nagłą zmianę intensywności wysiłku. Tutaj tego rekruta mamy, o którym już wspomniałem. Inne przykłady, proszę bardzo. Po okresie roztrenowania klient postanawia w krótkim czasie przygotować się do półmaratonu czy nawet maratonu. Intensywnie biega i nie daje kościom stopy czasu na regenerację. No i szybko dochodzi do wystąpienia złamania zmęczeniowego w obrębie stopy. Taki przykład. Czynnik drugi to zmiana podłoża, na którym się trenuje. Czyli na przykład tenisista całe lato gra na mączce, przychodzi zima, no i nasz zawodnik wchodzi na parkiet. Zmiana twardości i przyczepności podłoża przy tej samej intensywności treningów szybko może doprowadzić do wystąpienia przeciążeń, no i oczywiście złamania zmęczeniowego. Czynnik trzeci, zły lub zużyty sprzęt, na przykład używanie znoszonych butów z wytartymi nierówno podeszwami, buty zbyt miękkie bądź za sztywne. A następna rzecz to nieodpowiednia dieta. Czasem to brak części składników w diecie, na przykład niedobory witaminy D, czasem po prostu niedobory energetyczne, które wynikają na przykład z chęci lub konieczności zmniejszenia masy ciała przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu aktywności. I na końcu należy jeszcze wspomnieć o wysokiej specjalizacji sportowej, czyli o uprawianiu przez cały rok jednej dyscypliny
bez przerw i bez zmian w aktywnościach. No, szczególnie jest to zjawisko niebezpieczne wśród dzieci, których organizm jest niedojrzały i wrażliwy na przeciążenia. To wszystko były czynniki zewnętrzne. A w takim razie teraz jeszcze słowo o czynnikach wewnętrznych występowania złamań zmęczeniowych. Przede wszystkim wiek. O dzieciach już wspomniałem, ale narażone mogą być również tak zwane osoby starsze, chociaż nie znam dokładnej definicji osoby starszej, albo może raczej nie chcę znać, których to kości mogą mieć już znacznie mniejszą wytrzymałość, chociażby z powodu osteoporozy. Dodatkowo metabolizm kostny z wiekiem zwalnia, co powoduje również ograniczenie możliwości regeneracji mikroprzeciążeń. A wszystko to znowu może doprowadzić właśnie do wystąpienia złamania zmęczeniowego. Waga. Oczywistym jest, że osoba zbyt ciężka doprowadzi szybciej do przeciążenia kości przy regularnym wysiłku niż osoba o prawidłowej masie ciała. Ale okazuje się, że posiadanie zbyt małej masy ciała również jest czynnikiem predysponującym do występowania złamania zmęczeniowego ze względu na możliwość występowania niedoborów. Co dalej? Problemy ze stopami, czyli coś może na co nie mamy zbyt dużego wpływu. Wysoki łuk, płaskostopie, różnego rodzaju modzele, osłabienia mięśni, problemy ze ścięgnami. I na koniec jeszcze płeć, ponieważ dziewczyny są bardziej narażone na złamania zmęczeniowe, szczególnie jeśli mają zaburzenia w regularności występowania okresu. Oczywistym objawem złamania jest ból. Tak samo jest przy złamaniach zmęczeniowych. Podstępność złamań zmęczeniowych polega jednak na tym, że ból pojawia się po wysiłku i w początkowym okresie ustępuje dość szybko. Oczywiście nie budzi to podejrzeń, bo kogo by coś nie bolało po dobrym treningu. Z czasem jednak ból przestaje ustępować i zawodnik zaczyna się martwić. A wtedy okolica złamania może być bolesna przy nacisku, a ból natomiast nadal może nasilać się przy aktywnościach, a maleć po odpoczynku, ale nie ustępować. Przy złamaniach w obrębie stopy czy goleni zazwyczaj da się wyczuć obrzęk występujący nad miejscem złamania, taki guzek jak gdyby, ponieważ nie są to jednak super charakterystyczne objawy, to postawienie prawidłowej diagnozy wymaga odpowiedniej diagnostyki. I my tutaj na początek wykonujemy badania RTG i chociaż teoretycznie złamanie powinno być bardzo dobrze widoczne na rentgenie, to w przypadku złamań zmęczeniowych nie musi to być prawdą. Szczególnie we wczesnej fazie, kiedy na zdjęciu wręcz możemy nic nie zobaczyć. Nawet 2/3 złamań zmęczeniowych nie jest widoczne w pierwszym badaniu rentgenowskim. A dopiero w późniejszych stadiach, kiedy kość zaczyna się goić, widać odczyny okostnowe w postaci pogrubienia ściany kości, a możemy coś stwierdzić w rentgenie. Samą szczelinę złamania możemy zobaczyć dopiero w zaawansowanym stadium choroby. Dlatego też przy podejrzeniu złamania zmęczeniowego powinniśmy zrobić badanie rezonansem magnetycznym. W tym jednym badaniu już we wczesnej fazie złamania znajdziemy charakterystyczny obrzęk w obrębie kości, który pozwoli nam na postawienie prawidłowej diagnozy, a przynajmniej sporych podejrzeń. No i fajnie. Jak już mam diagnozę, to teraz niestety dochodzimy do najtrudniejszej sprawy. Trzeba powiedzieć pacjentowi, jak się to leczy. Dlaczego jest to najtrudniejsze? Bo niestety w tym momencie zazwyczaj pacjent dowiaduje się, że musi na wiele tygodni zrezygnować ze swojego ukochanego sportu i aktywności, które wykonuje. Tak, nie ma nic gorszego niż poinformowanie sportowca o zakazie uprawiania sportu w sytuacji, kiedy on czuje się prawie zdrowy. Większość sportowców jest w stanie wytrzymać bez aktywności 2, może 4 tygodnie, ale 3 miesiące, a może dłużej, to wygląda jakby zabrać dziecku ulubioną zabawkę. Prawie niewykonalne, ale niestety konieczne. Złamanie zmęczeniowe zazwyczaj goi się samo. Możemy proces nieco wspomóc, ale wszystko i tak wymaga czasu. Co w takim razie możemy zrobić, aby stworzyć kości jak najlepsze warunki do gojenia? Oczywiście wstrzymujemy aktywność, która doprowadziła do złamania. To jest to, co trzeba pacjentowi powiedzieć, zawodnikowi, nie pacjentowi. Wprowadzamy tak zwany cross-training, czyli w czasie pauzy staramy się ćwiczyć inne partie ciała, wzmacniamy mięśnie, stabilizujemy mięśniowo, dobrze widzialny jest stretching. Zazwyczaj nie ma przeszkód, żeby pływać i jeździć na rowerze, ale trzeba się upewnić, czy na pewno, bo to może zależeć
zależność od miejsca złamania zmęczeniowego. A w przypadku złamań w obrębie stopy zazwyczaj dobrym pomysłem jest stosowanie unieruchamiającego stopę buta Walker, który zmniejsza naprężenia w obrębie złamania w czasie codziennych aktywności. Czasem niestety może okazać się również konieczne, że konieczne jest chodzenie o kulach. No i co dalej? Po pierwsze, zdrowa, zbilansowana dieta bogata w wapno i witaminę D. Powinniśmy stosować leki poprawiające metabolizm kostny oraz mikrokrążenie. No właśnie, mikrokrążenie. Dochodzimy do bardzo ważnej sprawy, jaką jest palenie papierosów. Jeśli ktoś pali papierosy, to może od razu pomnożyć sobie czas oczekiwania na przebudowę kości razy 2, a może nawet razy 3, jeśli w ogóle się doczeka. Wszystko, co ma się goić, wymaga dostarczenia do miejsca złamania dodatkowych substancji. Dostarczenie ich następuje poprzez wytworzenie przez organizm dodatkowego mikrokrążenia, a ten proces jest skutecznie hamowany przez palenie papierosów. Niezależnie, czy jest to tradycyjny papieros, czy papieros elektroniczny, bo nie chodzi o substancje smoliste, tylko o nikotynę. Ocenia się, że wypalenie jednego papierosa skutecznie blokuje mikrokrążenie na kilkanaście godzin, a może nawet i dłużej. Tak więc można powiedzieć, że palenie jest całkowicie zakazane. I nie to, że jeden papierosek nie zawadzi. Zawadzi i to bardzo. Na szczęście przecież prawdziwym sportowcy to nie palą papierosów. Prawda? Ponieważ występuje ból, mamy ochotę stosować leki przeciwbólowe. I słusznie, wszystko dla ludzi, ale uwaga, przeciwbólowe, ale nie przeciwzapalne. Dlatego raczej paracetamol czy tramal, a nie niesteroidowe leki przeciwzapalne jak diklofenak czy ibuprofen, które zazwyczaj posiadamy w domu do walki z przeziębieniami. Uważa się, że leki przeciwzapalne hamują przebudowę kostną, dlatego unikamy ich przy tematach związanych ze złamaniami. Wzrost kostny i przebudowę można jeszcze pobudzić poprzez używanie urządzenia o nazwie Exogen. To bardzo proste urządzenie, bardzo fajne, emitujące falę ultradźwiękową o udowodnionej skuteczności w leczeniu problemów ze wzrostem kostnym. O wspomaganiu nie będę już się rozwodził, bo nagrałem o tym specjalny odcinek, mianowicie 25, który można znaleźć oczywiście pod adresem www.drmis.pl/025, jak 25 odcinek podcastu. Tam też jest o egzogenie. Sam stosowałem, polecam. Czy to już wszystko? Czy oprócz takich zaleceń możemy zrobić coś jeszcze? Nie byłbym ortopedą oczywiście, gdybym nie powiedział, że możemy coś tu zoperować. Tak, w wybranych przypadkach, kiedy zawodnik ma ekstremalnie mało czasu, złamanie nie ma ochoty się przebudować, mimo widocznej szczeliny odczyny okostnowe są niewielkie, a złamanie jest w dostępnym operacyjnie miejscu, możemy zastosować leczenie operacyjne. Często taką decyzję podejmujemy przy złamaniach kości śródstopia oraz w przypadku złamania obrębie szyjki kości udowej, które to trudno odciążyć, a nawet codzienne chodzenie może doprowadzić do pełnego złamania z przemieszczeniem odłamów. Leczenie operacyjne nie zapewnia znacznie szybszego powrotu do sportu, bo tak czy inaczej złamanie musi się wzrosnąć i przebudować, co zazwyczaj trwa nie krócej niż 8 tygodni, no ale zawsze jest jakieś przynajmniej światełko w tunelu. Jest nadzieja, że w tych kilka tygodni po operacji wzrost nastąpi, czego niestety nie możemy być pewni przy leczeniu zachowawczym, czyli nieoperacyjnym. Dochodzi tutaj według mnie jeszcze jeden aspekt psychologiczny. Obserwuję, że zawodnicy, którzy są leczeni zachowawczo, gorzej znoszą to psychicznie. Nie mają poczucia choroby i trochę nie rozumieją, na co mają czekać. Operacja jest czymś, co układa w głowie priorytety. Wiadomo, że wydarzyło się coś złego, operacja to naprawia, no i teraz jest już z górki. Zdrowieję i wracam do gry. Nie wiem, czy to prawda, ale tak to odbieram. Jak widać, leczenie może, chociaż nie musi być skomplikowane, ale zazwyczaj jest niestety bardzo czasochłonne, no i na długo wyłącza zawodnika z aktywności, a to boli najbardziej. Dlatego też bardzo dobrze jest wiedzieć o niebezpieczeństwie występowania złamania zmęczeniowego i skutecznie działać zapobiegawczo. A co można zrobić? Oczywiście unikać tego, co doprowadza do jej wystąpienia. Czyli tak, trenować tak, aby zapewnić czas na regenerację.
używać odpowiedniego, bezpiecznego i dobrze dobranego sprzętu, wplatać różne ćwiczenia w podstawową dziedzinę sportu. Jak biegasz, pomyśl o pływaniu. Wchodzić w trening stopniowo, nie zwiększać intensywności z dnia na dzień. Tak? Pamiętać o prawidłowej rozgrzewce, prawidłowo się odżywiać z dostosowaniem składu i kaloryczności posiłków do intensywności treningu. No i to jest taka wskazówka, że jeśli intensywnie trenujesz, nawet jeśli jest to takie według ciebie trenowanie amatorskie, to koniecznie trzeba współpracować z dietetykiem. Bardzo wątpię, że ktoś sam potrafi to zrobić. No i jeśli jesteś dziewczyną i masz zaburzenia miesiączkowania, to koniecznie to trzeba sprawdzić, dlaczego tak się dzieje, bo te problemy często idą w parze i wynikają pewnie z triady sportsmenek, o czym może kiedyś opowiem. No i dalej, oczywiście nie wolno lekceważyć pierwszych oznak i dolegliwości bólowych. Jeśli ból utrzymuje się pomimo odpoczynku lub szybko nawraca, trzeba odwiedzić lekarza. No i na koniec, chociaż może raczej powinno być na początek, nie pal papierosów. No dobrze, to wszystko na temat złamań zmęczeniowych. Słaba to przypadłość dla sportowców, którzy dają z siebie wszystko i pewnie mogliby jeszcze więcej, mają motywację i okazuje się, że głowa u nich jest niestety mocniejsza niż ich organizm. Dlatego trzeba dobierać rozważnie intensywność treningów, dbać o swój organizm, dawać mu czas na regenerację, żadnych objawów przeciążenia nie lekceważyć, bo nie ma nic gorszego, nic nie móc trenować, nie mając poczucia dużego problemu. Dziękuję Ci dzisiaj za uwagę. Zachęcam do wysłuchania poprzedniego, 53 odcinka podcastu o torbieli Beckera. Bardzo ciekawy, nie za długi. A tymczasem życzę udanych i bezpiecznych aktywności sportowych w nadchodzących dniach. No i do usłyszenia, bądź też do zobaczenia niebawem.